Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak mieliśmy zakończyć serię meczów przedsezonowych. Polska, Wrocław, pełne praktycznie trybuny. I co? I po prostu, piach, paździerz. Nie wiem, jak to inaczej jeszcze można nazwać. Szczególnie jeśli chodzi o poczynania o naszej defensywy. No cóż, ale trzeba sobie chwilkę o tym wszystkim porozmawiać, podsumować to wszystko. 3, 2, 1. Zaczynamy! A więc jak powiedziałem, piach, paździerz, nie tego się spodziewaliśmy. Nie tego się spodziewaliśmy jako kibice, szczególnie ci, którzy licznie przybyli na stadion, tak, we Wrocławiu, na Tarczyński Arena. Na pewno spodziewali się ci wszyscy kibice zupełnie innego meczu, innej walki, innego zaangażowania. I tutaj już, jak już widzicie pewnie po miniaturce, ja odpalam grilla, bo już trzeba zacząć interweniować już teraz, póki jeszcze się sezon nie zaczął. Po pierwsze, właśnie to zaangażowanie wspomniane. Zaangażowanie było, nie wiem, na poziomie 50-60% może. Nieładnie. Krótko mówiąc, nieładnie. W stosunku do kibiców, którzy przybyli tak licznie, to jest, wiecie, troszkę takie lekceważenie tego wszystkiego, troszkę taki brak szacunku, bym powiedział nawet. Nie, oni ten mecz chcieli po prostu odbębnić. Nie wiem, wiecie, może ta temperatura ich tak dobiła, ale ja ich tutaj nie chcę tłumaczyć, bo mówię, ja tutaj grilla rozpalam. Także to nie tak powinno wyglądać. Oczywiście fajnie zaczęliśmy, szybciutko strzeliśmy bramkę, stały fragment, Harry Maguire, główka 1-0. I gdzieś zbyt szybko uwierzyli nasi zawodnicy, że grając wchodzonego coś uda się ugrać. Grając wchodzonego. AC Milan podszedł do tego meczu ambitnie, niezwykle ambitnie, natomiast my, gdzieś mnie to nie przekonywało. I to, co wyprawiała nasza obrona w tym meczu, to jest dramat. To jest po prostu dramat. Tam nikt nie wiedział, kto kogo ma kryć. W ogóle tą autostradę, którą zostawialiśmy po naszej lewej stronie, to ja nie wiem, gdzie Luke Shaw w ogóle powinien grać. On sam tego nie wiedział. To jest lewy obrońca. A to z jego strony padały dośrodkowania, jakieś stworzyły się groźne sytuacje, schodził gdzieś do środka, nikt go tam po tej lewej stronie nie asystował. Nawet to nie była autostrada, to był pas startowy dla Boeinga. To co tam się wyprawiało. Później tam też w środku pola, wiecie, tego pola karnego, nie wiadomo, tam zero walki o tą piłkę gdzieś tutaj. Zawodnik miał sam sobie praktycznie pozostawiony. Ludzie, bądźmy poważni. Ja rozumiem, że to jest mecz przedsezonowy i tutaj zaraz będą niektórzy mówić, to tylko mecz przedsezonowy, i wiesz, na ligowe to będzie inaczej. Nie wiem, pewnie na ligowe będzie inaczej, ale tu mamy mecz, który coś tam miał nam pokazać i zagraliśmy go w dość silnym składzie, tak? O ile to w ofensywie jakoś tam jeszcze wyglądało i tam coś sobie stwarzaliśmy, jakieś sytuacje, jakoś to gdzieś ciągnęliśmy, kilka fajnych podań Tielemанса, to wiecie, obrona, mówię, to był dramat. Ja nie wiem, może faktycznie gdzieś ta temperatura im gdzieś do głowy uderzyła. Może, wiecie, w strugach tego upału pot zalał im oczy i nie wiedzieli, gdzie oni na tym boisku się znajdują, gdzie oni stoją dokładnie, gdzie jest przeciwnik. Nie wiem, może pot im te oczy zalał, zaczął ich szczypać, nie wiem. Ale wiem tylko jedno, że tak nie można grać. Nic się z tego nie robi. To nie jest dla nas, wiecie, odkrycie Ameryki, że my tracimy bramki, bo my traciliśmy bramki i w zeszłym sezonie, i w zeszłym traciliśmy bramki. Problem polega na tym, że my nic z tym nie robimy.
my dalej te bramki tracimy. No, dzisiaj to już taka była frywolna gra, że to mówię, no, brak słów. I no tak mówiąc szczerze, najbardziej jest mi szkoda tych wszystkich kibiców, którzy na ten mecz poszli, którzy pewnie ten mecz jechali z całej Polski, żeby zobaczyć swoje gwiazdy, które na co dzień zwykle oglądają, wiecie, za ekranu, przez ekran telewizora, tak? I gdzieś chcieli ich na żywo zobaczyć, chcieli popatrzeć, chcieli się cieszyć tym świętem, tym dniem. Natomiast no, Manchester United jako klub, no, moim zdaniem nie stanął na wysokości zadania. Oni to sobie troszkę olali i oni gdzieś, mówię, no byle ten mecz rozegrać i wracać do domów. No tak nie powinno być. Mówię, ja no wierzę, że mecze ligowe to będzie zupełnie co innego i zupełnie inaczej będziemy grać. Natomiast dzisiaj w ogóle nie graliśmy tej piłki, którą graliśmy przez wcześniejsze mecze, tak? Którą graliśmy w tych wcześniejszych meczach przedsezonowych, tych sparingach tak zwanych pre-seasons. No my tego dzisiaj w ogóle nie graliśmy. Tam jakoś nie było tej naszej agresji w odbiorze piłki. Nie wiem, czy oni, mówię, albo im pot oczy zalał, albo się bali o kontuzję, albo nie wiem co jeszcze. No i mówię, tutaj no grali na tak dużym stadionie, grali przy tylu kibicach, no to już nie było jakieś tam nie wiadomo gdzie w tej Skandynawii, tylko tu już było konkretnie i mówię, no gdzieś jakiś szacunek tym kibicom się należy. A jak można wyrazić szacunek? Walką na boisku. Walką na boisku. A dzisiaj nie wiem, no to było, mówię, tak na 60%. Później po zmianach no trzeba to powiedzieć. Trzeba to powiedzieć. Przede wszystkim widziałem zaangażowanie i walkę u Rashforda. No i próbował walczyć też Kobbie Mainu, który chce wrócić, wiecie, no jak to się mówi, do składu, wiadomo, tak? Walczy o skład. No ale gdzie reszta? Ja się pytam, gdzie była reszta? Mówię, no granie wchodzonego to nie jest gra. To samo jeśli chodzi o to ma zostać ten pas startowy zostawiony po lewej stronie. Czy Luke Shaw w ogóle wie, na jakiej pozycji on gra? To po pierwsze. Po drugie, no i on, i Martinez, i no w ogóle, no tam nie było nawet takiego, wiecie, krycia, doskoczenia, przerwania akcji. Tam było odprowadzanie wzrokiem, a ja przypominam, no, odprowadzanie wzrokiem to nie jest element gry w piłkę nożną. Odprowadzanie wzrokiem przeciwnika? Ludzie. No ludzie kochani, no jak tak można grać? Jak można mieć takie podejście, jak można mieć tak wywalone na ten mecz, na kibiców, na to wszystko? Ja wiem, jeszcze raz się powtórzę, wiem, że to jest mecz przedsezonowy, ale to nie ma znaczenia. Gdyby to było za czasów Sir Alexa Fergusona, po takim meczu, to mimo, że byłby mecz, mówię, towarzyski, to i tak by tam się nie było bez suszarki. I tak by się tam nie było bez suszarki. Z takim podejściem, no wiecie, to jest ich zawód. Oni za to biorą pieniądze. Więc powinni należycie wykonywać ten swój zawód, tak? A tego nie było, no tego nie było. Ja nie kwestionuję ich umiejętności, no bo jak pokazały mecze i pokazały zeszły sezon i pokazały mecze przedsezonowe, potrafią grać, potrafią tworzyć sytuacje, potrafią siedzieć na przeciwniku, potrafią, wiecie, pod tym pressingiem odbierać piłkę, potrafią być naprawdę groźni i tworzyć te sytuacje. Natomiast wszystko jest w głowach. A dzisiaj głowy im nie pracowały. Mówię, albo powtórzę raz jeszcze ten upał, albo mówię, zalał im oczy i naprawdę nie wiedzieli, gdzie biegają i co robią. Nie wiedzieli przeciwnika. No tak nie może być. Naprawdę. Z takim podejściem to my daleko nie zajedziemy. Pamiętajmy, my gramy na 4 frontach. I to też nam pokazuje i ja nie wiem, teraz może, nie wiem, nagle zaczną się ruchy paniczne, jeśli chodzi o transfery. Zostało niewiele, tak? Do końca okienka. Teraz może zaczną się te paniczne ruchy, bo to nam pokazało, ten mecz nam pokazał, że my jeszcze wciąż potrzebujemy kogoś do środka pola, żeby mieć głębię składu, tak, żeby mieć większy skład na te wszystkie rozgrywki i my potrzebujemy lewego obrońcy. Bo mundial się już skończył, wiecie, no Shaw, jak wiemy, nie dostał powołania.
No i jego ambicje się na tym skończyły. Jego waleczność się na tym skończyła i dzisiaj mówię, chodził, spacerował, a przede wszystkim nie wiedział, gdzie na tym boisku jest. Tak gubić krycie? Tak gubić krycie? Tak zostawiać odkrytą swoją stronę? Ludzie tam by i helikopter wylądował, i samolot, i UFO by tam wylądowało, wiecie, i nie wiem, zaparkowaliby nawet tankowcem. Bo tyle było miejsca. No nie, no tak nie może być. Ja mam nadzieję, że Michael Carrick wyciągnie jakieś konkretne z tego wszystkiego wnioski, tak? I gdzieś spuści, że tak powiem, kubeł zimnej wody na tych zawodników. Żeby się otrząsnęli, żeby poważnie podeszli do pierwszego meczu ligowego i kolejnych. No tak. Trzeba zawodnikami wstrząsnąć. Trzeba zawodnikami wstrząsnąć. No tak nie może być. Oni mają za dużo luzu widocznie. Mają widocznie za dużo luzu. No nie wiem. Może troszkę jest potrzebne jak te ręki Sir Alexa Fergusona. I gdzieś potrząśnięcia tymi zawodnikami. Oczywiście Sir Alex Ferguson jest już zbyt stary, żeby cokolwiek tam robić, gdziekolwiek działać, schodzić do szatni i tak dalej, tak? No zresztą pewnie by go nie wpuścili, a może by go wpuścili, nie wiem. W każdym bądź razie, no to jest zadanie dla Michaela Carricka i jego sztabu szkoleniowego. Dostał pracę na stałe i teraz musi działać. Musi działać i musi odpowiednio na tych zawodników wpłynąć. Jak dla mnie oni mogą zapieprzać na piechotę teraz do Anglii i z tego Wrocławia. I żeby mieli nauczkę na całe życie, żeby zapamiętali to sobie. No ale z drugiej strony obetrą sobie stópki i będą zdolni na mecz z Hull. Także no widzicie, to może jednak niech idą z lotniska w Manchesterze do domów piechotą. No tyle chyba dadzą radę. No a tak na poważnie, no to mówię, część zawodników starała się, tak jak Amad Diallo, tak jak Tielemans miał fajne akcje. No, pamiętałem jeszcze o jednej sprawie, no Bruno Fernandes kolejnego karnego nie strzelił karnego w poprzednim meczu, nie strzelił karnego i teraz. Także no tutaj kolejne jakieś lekceważenie i to trzeba się tutaj naprawdę mocno spiąć i skoncentrować na strzelaniu karnych. Ja też nie rozumiem, dlaczego tak techniczni zawodnicy jak Bruno na przykład nie próbują strzelać taki wyższy piłek w okienko. Przecież oni mają na tyle dobrą technikę, że potrafią takie rzeczy robić. Natomiast no jest jak jest i mówię, o ile do przodu coś tam się otworzyliśmy, o tyle wiecie, reszta no dupa. Gdyby nie błąd AC Milan, no to tej drugiej bramki nawet byśmy nie strzelili, bo to oni ze swojego błędu, tak? Ze swojego głupiego błędu tą bramkę stracili. Także reasumując, ja wiem, że to był tylko mecz przedsezonowy i może nie ma tutaj bić pijany niepotrzebnie, natomiast no, trzeba też reagować, tak? Trzeba reagować. No bo wszyscy mamy w pamięci na przykład mecz, wiecie, z Grimsby, tak? Wszyscy mamy w pamięci ten mecz i wszyscy mamy w pamięci podejście w tamtym meczu zawodników. A znowu, wiecie, no tak wielu się tutaj nie zmieniło, tak bardzo skład się nie zmienił. Praktycznie w ogóle, przecież nikogo nie sprzedaliśmy, mamy tylko nowego bramkarza. No i co? I dalej gramy, nie wiem, nie potrafimy się skupić, skoncentrować na danym meczu. No każdy mecz należy traktować poważnie, bo ten mecz dzisiejszy, no oczywiście to był mecz przedsezonowy, ale to było przygotowanie do meczu ligowego. Ten mecz trzeba traktować jako przygotowanie, jako trening i przygotowanie do meczu ligowego, przygotowanie do sezonu. Natomiast dzisiaj, no, nie wiem, możemy policzyć zawodników na palcach jednej ręki tych, którzy potraktowali to na poważnie, na 100% i którzy się chcieli przygotować do tego meczu następnego. Natomiast reszta oblała to ciepłym moczem i wiecie, i pod prysznic, do samolotu i do domu. No nie. My, kibice, nie możemy akceptować
czegoś takiego. Ja mam nadzieję, na sam koniec, że tak powiem, bo tu nie ma co więcej, ale mam nadzieję, że Michael Carrick wyciągnie odpowiednie wnioski i wiecie, mimo że jest spokojnym człowiekiem, przynajmniej przy kamerach, to jednak w 4 oczy powie kilka słów i mówi, wyleje tą zimną, lodowatą wodę na łby niektórych zawodników. I cóż, no piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jak wy ten mecz odbieracie. Nie wiem, czy byliście na stadionie, czy oglądaliście go w telewizji. Także piszcie wasze zdanie na ten temat. Czy macie podobne do mojego, czy jednak uważacie, że nie ma co tutaj bić niepotrzebnie piany na razie. Także lajkujcie, subskrybujcie, bo to pomoże rozwinąć ten kanał. Trzymajcie się, na razie, hej!